Halo, śmieszko, z tej strony Hajburza. W dzisiejszym materiale opening, na który, moi drodzy, czekała chyba cała Polska. Słuchajcie, moi kochani, lecimy dzisiaj z przypotężnymi, moi drodzy, przemocarnymi, oczywiście, można powiedzieć, z nową kolekcją, moi kochani, w oczywiście grze Standoff 2. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy na końcu naszego widza, oczywiście bardzo dobrze znanego wielu osobom, oczywiście na live'ach, które oczywiście są codziennie na TikToku, więc was zapraszam, dzisiaj pewnie też będzie. Jest, moi drodzy, właśnie ciemna strefa, moi drodzy, 1250 godzin, ostatni mecz, moi drodzy, przegrany niestety, a myśmy na tym końcu, żeby, moi kochani, otworzyć aż 45, moi drodzy, nowych. Moi drodzy, ja was zapraszam serdecznie do tego materiału, żebyście oglądali do końca, no i przy okazji żebyście zostawili łapkę do góry, moi drodzy, a my lecimy. I po tym krótkim jak short na Sandstone wstępie, moi drodzy, lecimy z pierwszą szereczką. Powiem wam szczerze, że jestem zaciekawiony mocno tym dropem, który poleci dzisiaj, a proszę bardzo, pierwszy, moi drodzy, drop i od razu, moi drodzy, piękny, moi drodzy, Ellipse Deagle. No naprawdę jestem, moi drodzy, pod mega wrażeniem, jeszcze nie powiedziałem wam, moi kochani, mniej więcej, co chciałbym, aby tutaj wypadło naszego widza, bo na pewno chciałbym, żeby to poleciał Genesis, bądź, moi drodzy, nawet są dwa skiny, które wyłącznie mega chcemy, żeby oczywiście nam wypadły, a wyglądacie do końca na opening, ponieważ na 45 skrzynek jest do oczywiście otworzenia. Was też zapraszam serdecznie na dzisiejszy streaming, bo naprawdę, moi drodzy, będzie ciekawie, a także, moi drodzy, będziemy grać z widzami. I oczywiście widzów, którzy jeszcze nie są w Happy Składzie, a chcieliby, moi drodzy, dołączyć, to serdecznie zapraszam do tego, aby oczywiście zaczęli wspierać kanał, moi drodzy, bo tylko wspierający, moi drodzy, i subskrybenci z TikToka są oczywiście w Happy Składzie, a nam leci G22 Brilliant. Bardzo ładny skin, nawet bardzo tutaj jestem zaciekawiony, dlaczego on ma tylko jakość, moi drodzy, taką fioletową! No bardzo cię proszę, synek, prawie by poleciała kosa, a to jednak, moi drodzy, no nie będzie, widzowie, no po prostu nie będzie na razie kosy. I lecimy z kolejną, moi drodzy, oczywiście case Dynasty, można powiedzieć, bardzo ciekawa skrzyneczka, moi drodzy, bardzo ciekawa kolekcja przede wszystkim oczywiście w grze, która oczywiście jest, moi drodzy, jak każdy wie, moi drodzy, od 16 roku życia. To jest w ogóle mega interesujące i ciekawe, że kiedyś ten standoff był chyba od 13, a teraz jest od 16. Mega interesujące, moi drodzy, jak to się w ogóle pozmieniało i w ogóle jak się mapa zmieniła, na której oczywiście tak często graliśmy, czyli oczywiście raz, bo ostatnio przed niesamowitą, moi drodzy, renomę, remake i tak dalej. Naprawdę chapeau bas, ale ten kałach też, moi drodzy, jest fantastyczny. Ogólnie każdy skinek, który jest jakości czerwonej, bardzo byśmy chcieli oczywiście przygarnąć, no bo ja, moi drodzy, sam w sobie też bym chciał oczywiście go mieć na swoim w swoim ekwipunku, moi drodzy, na swoim koncie oczywiście w samej grze. Jak powiedzieć, widzicie, specjalny, moi drodzy, outficik, moi drodzy, ze względu na to, że dzisiaj, no specjalny, moi drodzy, można powiedzieć, że opening taki, czerwony, no patrzcie, co się stało, normalnie, no prawie poleciał, ale no poleciał niebieski, no bo jak sami wiecie, trzeba, moi drodzy, jakoś tutaj oczywiście zdobyć, to chyba zdobędziemy no AWM, ale Satraku, bardzo cię proszę, fantastycznie. No słuchajcie, jestem mega podekscytowany tym, że pierwszy Satrak tam ale kos przeleciały. No jakby tutaj te G22 w Satraku, to też bym się nie obraził, no ale niestety nie. Bardzo ładny skinek, naprawdę, ja się w ogóle dziwię, że ma tylko jakąś epicką, nie? Ja bym mógł dał, moi drodzy, wabank jakąś jakość, no nie wiem, legendarną mi się wydaje. No fantastycznie by było, gdyby było, moi drodzy, w tej jakości. Karamba! Co tu przeleciało? Gdyby ta jakość, moi drodzy, była trochę wyższa, nie obraziłbym się, no ale też, moi drodzy, jakość tego skina na pewno by, moi drodzy, wzrosła. Nam jeszcze, moi drodzy, zostało ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 31 skrzyneczek, moi drodzy. Więc lecimy z temacikiem, moi drodzy, grubiutko i sztywno. No i patrz, pięknie, kolejny legendarny. A już wiecie, moi drodzy, że teraz jeszcze trudniej w ogóle mieć legendarne skiny, moi drodzy, bo ogólnie legendarne skiny z tej kolekcji są niebywale rzadkie, moi kochani, ale tak rzadkim oczywiście nie jest Uzi Skull. W ogóle taka ciekawostka, że jak, moi drodzy, jest ten Uzi, to on jest tak przemocarny w gierce, on jest tak dobry, że normalnie ja to jestem w szoku, nie? I patrz, na niebieski, no wiedziałem, moi drodzy, w ogóle ta M-ka mi się bardzo podoba. Jak widziałem ją ostatnio w gierce u takiego ziomka, moi drodzy, aż byłem w mega szoku, jak ona naprawdę dobrze wygląda, nie? Naprawdę, moi drodzy, wygląda topowo, po prostu topowo. A my no gdyby ta cytryna tam poleciała, moi drodzy, bo ja na tego skina mówię cytryna, więc jakby pozdro. Mówię cytryna, fajnie jakby poleciała, ale niestety nie poleciała. No i będziemy no, stój! No i karamba, no i niestety overdrive, no niestety przeleciał, moi drodzy.
sama nazwa wskazuje na ten skin, moi drodzy, że on nie jest zbyt fajny, no ale jednak, kochani, gdzieś tam pożądany przez wielu graczy. W ogóle napiszcie, co wy sądzicie o oczywiście nowej aktualizacji, o nowym update'cie, moi drodzy, o nowej kolekcji przede wszystkim i także o tych zmianach, które zaszły, ponieważ im wiecie, w ogóle jest nowy system MR-ów i dlaczego, moi drodzy, on został zmieniony, w ogóle dlaczego? W ogóle wam dzisiaj powiem w tym odcinku, bo tutaj gaduła taki trochę jestem w takich materiałach, więc trochę wam opowiem i na pewno się sporo dowiecie. Jak wiecie, moi kochani, było dużo oszustów w grze i tak dalej i przez to, moi drodzy, twórcy ogólnie gry jakby postanowili coś z tym zrobić, a iż, moi drodzy, że nowy jakby system do wyszukiwania oszustów i banowania ich w samej grze, kochani, będzie najprawdopodobniej od następnego roku, dopiero 26. To, moi kochani, na razie muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ robią serwer klienta, moi drodzy, robią serwer klienta, czyli jakby, no wiecie, no serwery po prostu, tak? I w tych nowych serwerach już, moi drodzy, będzie normalnie grać naprawdę, bo będzie można naprawdę fajnie sobie pograć, więc na razie wprowadzili takie coś, że jakby, żeby, moi drodzy, było mniej cheaterów, oni zrobili takie coś, że więcej osób dadzą na wyższą rangę, żeby im się już nie chciało cheatować, bo i tak mają rangę, którą zawsze chcieli mieć w standoffie. A później pewnie od 26 roku, jak, moi drodzy, to wszystko jakby wejdzie w plan, to pewnie po prostu ten próg ranki, ogólnie ten, jakby można powiedzieć, jakby to no, MMR, punkty uzyskiwane za mecz, moi drodzy, się po prostu, moi kochani, zmienią albo powrócą do tego, co oczywiście było kiedyś. Ale tak czy jak, moi drodzy, na obecną chwilę, gdy jeszcze nagrywam ten odcinek, właśnie ten, który oglądacie, stój, no niestety, przeleciało. To, moi kochani, Satraku, w końcu widzu będzie mógł sobie tutaj, można powiedzieć, że naliczać trochę. To, moi kochani, na ten stan obecny jeszcze nie mam żadnej rangi, ponieważ tam trochę zabrakło, jeśli chodzi o to wszystko. Został mi w ogóle jeden mecz, moi drodzy, i jest takie coś, że można sobie w ogóle sprawdzić, ile ma się MMR-a, o tym nie wiedziałem, nie? Ale sobie sprawdziłem i ogólnie mam tyle MMR-a, że mogę mieć legendę, czajcie, to mogę mieć legendę. I normalnie taka akcja się dzieje, bo jak sami wiecie, kiedyś było mega trudno zdobyć legendę, teraz też jest trudno, jakby nie mówię, że jest łatwo, tak? Ale chodzi samo o to, że teraz im jest więcej graczy na wyższych rangach, tym łatwiej znaleźć mecz i oczywiście ci gracze słabsi, którzy tam te rangi, moi drodzy, gdzieś tam mieli, dajmy na to, że ktoś miał Golda 1, chciał sobie awansować do Feniksa i nagle mu dało, nie wiem, Mastera czy coś, albo tam czempiona, to, moi drodzy, już mu się nie chce cheatować, no bo jak tak sobie myśli, jak jestem taki dobry i w ogóle, to może jeszcze wyżej awansuje, nie? No bo wiecie, na tych wyższych rangach jest trudniejszy poziom, ale dalej jest łatwy, uważam. Zależy jeszcze gdzie, tak? Bo wiecie, może być na przykład na 1000 graczy, na przykład może być 150 takich naprawdę dobrych. Na przykład takich graczy, którzy ogarniają gierkę, grają od lat, na przykład takie osoby jak ja, na przykład mogą sobie być na tych wysokich rangach i na przykład wtedy po prostu mogą sobie tam grać i wiecie, czasami się zdarzy trudny mecz, czasami się zdarzy łatwy mecz i to akurat jest mega ciekawe, jakby super mi się jakby gra aktualnie w obecnym sezonie. Jest to jeden z nielicznych sezonów, które uważam, że tutaj została zrobiona naprawdę fascynująca robota przez samych deweloperów gry, czyli Axelbolt. Ze względu na to, że no jak wiecie, moi kochani, jest naprawdę przyjemny sezon, bo nie ma na razie cheaterów, a już kilka dni minęły, ja nie widziałem chyba żadnego tak naprawdę, jeśli chodzi o to, bo każdy się zachwyca tym, że może jak najwyższą rangę mieć, jakby grając tak samo w standoffa, rozumiecie to? No i właśnie to jest właśnie fantastyczne w tym sezonie i wiele graczy postanawia porzucić te cheaty, a Axelbolt z tego korzysta, no w sumie to jest bardzo dobry. Oj karamba, no ja przeleciało. To jest bardzo dobre i uważam, moi drodzy, że taki system działań, jeśli chodzi o sam Axelbolt, jest to super sprawa, a tutaj w ogóle u widzach nie widzicie i nie ma w ogóle żadnej kosy, są tylko raz, dwa, no jest, moi drodzy, 6, 7 czerwonych skinów, moi drodzy, 7 czerwonych skinów. No słuchajcie, Abi jak nagrywa odcinek, to jest takim kotem, że nawet go Snacks Virtus Pro zaprasza, ty. Chłop się cofa w czasie, żeby dołączyć do Virtus Pro i go zaprasza do lobby. No, taka, moi drodzy, sytuacja. A my lecimy z kolejnym tutaj nieodkrytym odkryciem. Tak naprawdę, a tym odkryciem będzie M16. W ogóle ta M16 też jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. I mogę wam powiedzieć, że jest spoko. Taka w sumie na niebieskiego skina idealna, tak szczerze mówiąc. Można powiedzieć, że jest idealna, taka na niebieskiego skina jest ok, tak? To wiecie, jest ok. I leć no
synek, no. Karaman, słuchajcie, no mi się bardzo podobają te dzisiaj, znaczy w tej kolekcji ogólnie nowej Standout 2, te Dynastii, ta kolekcja, no bardzo mi się podobają, słuchajcie, no to mi się podoba, ale jak wy nie widzieliście, grałem już z Uzikiem, więc możecie zobaczyć moi drodzy na kanale, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie ten materiał, bo naprawdę jest ciekawy, interesujący i tam wykreśliłem 32 fragi w meczu. W rankingowym oczywiście, 30, a tylko grałem tą bronią, moi drodzy, żeby nie było. No ten kałach mi się też fantastycznie podoba. Niektórzy moi koledzy, z którymi gram w Standoffa, uważają, że to jest jeden z najlepszych skinów jakby w samej grze. Nie wiem, czy też tak uważacie, napiszcie, moi drodzy, co uważacie wy. Dla mnie jest ładny bardzo, ale czy najlepszy w grze, no to bym polemizował. Ten Elips jest taki spoko, ale tutaj widziałem, że jakby połączenie tych sześciu daje coś jakby niesamowitego. No nie wiem zbytnio o co chodzi. Ten jest taki średni, ten bardzo mi się podoba, ten Nest, no i oczywiście Jennery sam w sobie, jako kosa super, moi drodzy, naprawdę mogę powiedzieć, że kilka tutaj... Pomimo tego, że to jest odsmażany kotlet, bo wiecie, jakby to jest ten sam skin, co był kiedyś i tak dalej, to tak czy siak jest to fantastyczne, że nadal twórcy potrafią go aż tak dobrze, jakby w dobrym timingu i momencie nadal narzucić, moi drodzy, na dobre tory, bo jakby to jest trudne poniekąd, nie? To jest poniekąd trudne, naprawdę wam mówię. To stój, proszę, no. Jak widz tutaj wejdzie, to on chyba normalnie się załamie, mi się wydaje. Naprawdę wam mówię. Ale może teraz? No słuchajcie widzowie, jeśli chcecie, żeby tutaj coś poleciało dobrego, zostawcie łapkę do góry, moi drodzy. Zostawcie łapkę do góry. Może się uda, może to będzie taki, można powiedzieć, moment zwrotny. Kto tam wie? Słuchajcie, ja mam coś z ekranem? Czy to nie mój ekran? Bo tak się... A nie, to nie jest mój ekran, bo jak pewnie widzicie, po lewej stronie czasami są takie smugi, nie? I tak się zastanawiam, czy to jest mój ekran na iPadzie, że coś się dzieje, czy coś, ale tak naprawdę to jest po prostu efekt nałożony w lobby. I tak czasami właśnie w takich niektórych stronach mam takie coś, że no lipa jest, nie? Że tak sobie myślę, matko, i no, ekran mi się psuje, czy coś, nie? Ale naprawdę mówię, że to nie jest ekran, że się psuje, tylko po prostu są smugi w lobby, nałożony jest efekt, filtr i w ogóle przez moje, no w Standoffie po prostu, sam z siebie, moi drodzy. Słuchajcie, ostatnie 2 skrzyneczki, lecimy. W ogóle dzisiaj was zapraszam, tak jak mówiłem wcześniej, na live'a, moi drodzy, wieczorem i też zapraszam was, moi kochani, oczywiście do zostawienia followka na moim Instagramie, na moim, moi drodzy, TikToku, bo tam no, streamy robię tak sam sobie, no i oczywiście na mojego Twitcha i na Facebooka, moi drodzy. Będzie mi niezmiernie miło, a na YouTubie, żebyście stawili suba z dzwonkiem, bo wtedy wszystkie powiadomienia wam będą przychodzić, moi drodzy, od razu. I to będzie naprawdę fascynujące, jeśli zostawicie followka, no bo dla mnie to znaczy wiele, a dla was to jest jedno kliknięcie, ale będziecie na bieżąco i będziecie, moi drodzy, wiedzieć, co się dzieje w świecie Standoffa i nie tylko, i że Javi codziennie tutaj tworzy i w ogóle dla was to, moi drodzy, jest to, uważam, że najlepszy deal. Pięknie! Deal! Elips na traku! Bardzo proszę na koniec tego streama. No zobaczcie, moi drodzy, jaki kapitalny. No i kto by się spodziewał? No i widzicie, powiedziałem, żebyście stawili followka na social mediach Javiego, że byłoby mi miło i że wam też by było fajnie, bo byście wszystko wiedzieli Standoffa. A tu proszę, Deal na traku, więc moi drodzy, zostawcie, będzie mi niezmiernie miło. No i ostatnia skrzynka, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo chyba za ten opening. Nie wiem, czy więcej, moi drodzy, mam co to powiedzieć. Opening sam w sobie fajnie, moi drodzy, przebiegał. Powiedziałem kilka fajnych, wartościowych rzeczy. Uważam, że ten odcinek jest wartościowy, taki ciekawy w ogóle sam w sobie. I kończymy to, moi drodzy, klasycznie Fimfalem Pro. Ogólnie to jest taka ciekawostka, że ten Fimfal Pro to tak, on naprawdę, moi drodzy, należy do tego skina Rare. Jakby idealnie pasuje ten skin, bo on jest taki... Jest ładny, ale jest taki za słaby nawet na epickiego, więc jakby idealnie się pasuje w ten ciemno-granatowy, moi drodzy, właśnie kolor. Słuchajcie, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek, że dotrwaliście do końca. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co myślicie o tym, co powiedziałem w materiale, jeśli chodzi o ten system MMR-ów nowy. Dla mnie, moi drodzy, to jest bardzo dobre zagranie i dobrego dnia wam życzę, moi kochani. Jak nie widzicie, piłka tutaj oczywiście z tyłu jest, więc na pewno dzisiaj na live będziemy coś robić, może jakieś tam, wiecie, główki, nie główki, a ja wam dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka!